Witam wszystkich serdecznie. 23 maj, sobota. Zaczynamy w Blair Atoll kolejną wyprawę. Jedziemy Cairngorms Outer Loop, bikepackingowy trip, 200 km trasa będzie miała. W zeszłym roku z Krzyśkiem robiłem Inner Loopa, to była taka 90-kilometrowa trasa, bardzo ciężka przez góry. No tutaj ma być rzekomo lżej troszeczkę, no ale na pewno będą jakieś takie niespodzianki, także zapowiada się fantastyczna przygoda. Jest super pogoda, ma być w ciągu dnia około 19 stopni i dosyć słonecznie ma być, także raczej ominiemy jakiekolwiek deszcze. Mamy zamiar spać w Botti za Aviemore. Będziemy teraz się kierować w stronę Aviemore. W połowie trasy będzie te Botti. No jeżeli tam będzie miejsce, mamy zamiar rozbić się tam i nie używać namiotów, które i tak wieziemy ze sobą na wszelki wypadek. Także zapraszam do oglądania fajnej przygody, tym razem w stylu bikepackingowym. Miłego dnia! Wyjeżdżamy z Blair Atoll. Już zaraz wbijemy się na tą trasę, co mamy w Garminie. Początkowy punkt mieliśmy jako Aviemore. Już ciężko by było to zedytować. Za dużo punktów było do przenoszenia i dałem sobie spokój. Ale już tutaj nawigacja złapała szlak, także spokojnie jedziemy sobie w kierunku Aviemore. Smile! Powoli wyjeżdżamy ze strefy komfortu. Raz, że podjazd, jedziemy. Po dwa, już koniec asfaltu. Wjeżdżamy w offroad pierwszy dzisiaj. Także prawdziwy Cairngorms Outer Loop się zaczyna w tym momencie. Ale to i tak jest luks, kurde, co mieliśmy tam, nie? Nie, weź co, podnieś go. Jeszcze ci coś z pedałem. Pierwszy wypych. O.
Piękna awaria. Sławkowi się urwał tutaj ten rak do siodełka. Ale trytytki, wszystko naprawdę. Cały rower. Nie? Koła skleją. Złapią. Bo nie są za... Dać potrzebuję. Chyba nie, chyba za krótkie są. Ja mam długie jak chcesz. Nie sięga? Tutaj zakręt jakiś jest. Szybowiec. Ale jechaliśmy tu na bank. Pamiętam. Nie wiem, czy akurat ten odcinek. Ta droga No, ale przynajmniej bardzo podobna, nie? Jest godzina 13:30. Mamy nakręcone 60 km. Zaczęliśmy od 9. Także dosyć spoko to idzie. Oprócz tego tych bagien tam, to ogólnie fajnie przejezdna trasa jest. Mamy 14 km do Aviemore. No i tam się zatrzymamy na jakąś dłuższą chwilę. Będziemy tam musieli na pewno zrobić jakieś zakupy na noc, bo gdzieś tak 30 km tu w prawo. I tu. Nie. Nie, bo to jest do tego. Tutaj, tą ścieżką. I tutaj ona odbije w prawo zaraz. 14 km do Aviemore, tam musimy zrobić zapasy na noc, bo 30 km za Aviemore będziemy gdzieś nocować, także zostało do noclegu przez 45 km tylko. Trochę szybko to idzie. Jeżeli będziemy chcieli spać w tym boty, bo możemy dalej sobie gdzieś zorganizować nocleg oczywiście. Trasa zmienna teraz jest tutaj. No tutaj nie chyba. Dzisiaj tam. Źle pojechaliśmy, wiesz? Tak. Może po prostu... Wymuszona przerwa na siku to jest. Albo w sumie to one by się tam połączyły, kurde. Tak. Możliwe, że to jest obejściem teraz. Dobra. Wygląda jakby ta... Można wrócić, nie? Sorry, kurde. Tak. Nie ma tak oszuście. Przeszłem! Ale przecież tam się nic nie dzieje, czy co? Kurwa, bateria mi pada, nie ładowałem jej. Ale nie, spieprza, wiesz, bo nie pompuje. Tak? Sławek ma problemy z tylnym kołem. Jechał na kamień i mu mleko strzeliło. Ale nie, pompuje. 10 PSI. Niedokręcony może do tego urządzenia, czy nie? Nie, no to tam... A dawajcie pompkę normalną.
No właśnie, to jednak masz pompkę? No właśnie, wydaje mi się, że ją zabierałem, nie? A ty masz? Bo ja właśnie jednak też nie wziąłem. Nie pierdol. A ty nie masz? Nie no ma. Uf. A ty nie masz pompki? Masz. Ja nie mam, no bo wziąłem to, kurde, nie? Kurwa, kolarze. No, muszkieterów, kurwa, pompki nie wzięli. Nie no, jest. Jest pompka. Jakie zarośnięte owce tutaj. Powoli wjeżdżamy do Aviemore. 2 kilometry. A tutaj gdzieś był ten fish and chips, nie? Nie, to był inny, taki beer garden. To był. Jesteśmy w Aviemore na bezalkoholowym piwku. 3 razy mrugnąć, nie? No i co, robimy tutaj sobie przerwę, jedno piwko bezalkoholowe, później pójdziemy coś zjeść, zatankujemy to, co trzeba zakupić na noc i będziemy ruszać w drogę. A jeszcze tak z godzinkę minimum tutaj posiedzimy sobie. Jest dosyć wcześnie, bo jest godzina przed 15, tak? 14:20. Akurat jak po 3, ale bezalkoholowe piwa to do 17. Z przodu też mamy opłatę? Wyjeżdżamy z Aviemore. 2 godziny nam tutaj zajęło w sumie. Na spokojnie sobie w tym pubie tak na spokojnie posiedzieliśmy. Później sobie pojechaliśmy coś zjeść i do sklepu zatankować. No idziemy zatankowani już w stronę Lochmorlich. Czekaj, coś jest nie tak, ej! Pewnie koło. Pewnie koło! Jakie? No bo łyżki do tych, nie? No Chyba, łyżki że masz nie na wierzchu. mam. Nie mam chyba na wierzchu. Ty, ja nie wziąłem łyżek, ale ja. Ja mam, ale Też mam. ja tak rozrywam. Teraz sobie tak przypomniałem. Ja... What you got going on? Behind those eyes closed, holding on. And I don't want another date and break. And take all, steal all night away. Warm shadow, warm shadow. Won't you cast yourself on me?
Teraz to... I ponownie bezalkoholowe? Zarzekamy się, nie? Jak? No to jest bezalkoholowe. Nie? Przecież no, Sportowcy nie myślisz, że piją jakbyśmy Takie pili czasy, nie? alkoholowe, to byśmy dalej wyglądali tak, jak wyglądamy dzisiaj? No nie. A byśmy przejechali tyle kilometrów? Też nie. Ale ty dobrze wyglądasz chyba dlatego, że zjadłeś 1000 kalorii. Krzysztof, ile kalorii zjadłeś? Około 1000 nawet. Trochę Zalano. mniej, bo resztę wyrzuciłem. No nie? Do kosza na śmieć. Cisnął paczką. Także jesteśmy w pubie sobie tutaj na campsite po jednym piwku bezalkoholowym do spania. Dzień dobry. Poranek, godzina 9. My już spakowani jesteśmy, lecimy w trasę. Spaliśmy tutaj koło Loch Morlich. No niestety nie pokażę Wam, jak mieliśmy poskładane namioty, ale możecie zobaczyć te pole namiotowe tutaj w okolicy. Tak, tutaj spaliśmy pod tymi drzewkami. Bardzo fajna miejscówka, był prysznic, pub, można było sobie nabrać wody tutaj, wykąpać się, umyć naczynia, także no idealnie było. My zaraz lecimy w trasę, przed nami około, musimy dojechać do tego punktu, gdzie opuściliśmy wczoraj trasę i stamtąd było 106 km do mety, no a do tego punktu będziemy mieli około 10 km, także dzisiaj do pokonania będzie 116, może tam 120, jak jakieś jeszcze coś tam sobie dołożymy. Mamy na to cały dzień. No i będziemy lecieć już niedługo. Także trzymajcie się, cześć. A wyjechaliśmy z ośrodka i teraz będziemy się kierować w stronę tej trasy, gdzie ją puściliśmy wczoraj. Czyli w stronę tego Boti, Zielonego Jeziorka. Czeka nas teraz taki mały podjazd. Chyba się zadławił czymś. O, patrz na Ciebie, Krzysiu. No i co? Ale dużo ich, nie? Kurde. Macie my to, czy nie? Okay. I'm going second. Or no? Oh. It's very battle pose. I wróciliśmy na pierwotną drogę, co wczoraj opuszczaliśmy. No i stąd jest
106 km do Bel Air Atoll. Po drodze, oj kurde dziury, sorry. Po drodze będzie Tomintoul za 20 km, później Bremar za 60, coś takiego. Może tam gdzieś się zatrzymamy. Dobra, wyłączam wjazd. Wjeżdżamy do Tomintoul. Upragnionego, tutaj będziemy szukać jakiegoś sklepu, żeby kupić wodę i może jakąś kawę. Tutaj chcemy zrobić sobie krótką przerwę. Godzina 12:15, a mamy 30 parę kilometrów. Dopiero nakręcone w 3 godziny. Krótka przerwa w Tomintoul i jedziemy dalej. Jednak kawy tutaj nie będzie, może będzie w Bremar. One spadną. Patrz. Ale one, kurde, tak stromo, nie? Jak mnie słychać, wieje. Mocno wieje, patrz. Mamy teraz taki headwind. Piękna jest ta dolina. Ale wczoraj zdecydowanie łatwiejszy. Ten wiatr jest mocny. Patrzę tutaj. Teraz podjazd.
Lecimy. 25 do Bremar. Niecałe 70 do Blair Atoll. Ale tu wieje, ja cię kręcę. Widzicie? Teraz taki trudniejszy odcinek, w którym strzeliśmy przed Bremar. Daleko przed Bremar, ale kilka kilometrów gdzieś. 2, 3. Ile to przejezdem by było, ale co chwila schodzimy z tych rowerów i stwierdziliśmy, że tu przejdziemy się, to sprostujemy. Tak wygląda panoramka. Spójrzcie. Co tam? Wszystko ok? Nie wypiął. Co? To przy okazji wszystkich? Nie wiem. Był prysznic, nie? Nie. Chciałem zejść za tym, za zeczką i prawie mi się wypiął, ale lewy kurwa został. No to telemark naprawy. Czy na lewy zawsze? Zaczynałem bez. Aha. Brało, nie? To czekaj, liczymy gleby. Ja jedna, Wawimor, fikołek w przód. Najwięcej punktów zdobyłem, to na bank, nie? To jest najtrudniejsze w rowerowym świecie, salto. Ja niestety chyba bez punktów na razie. Taki bikepacking bez gleby to nie bikepacking. Koniec podjazdu. Za tą górką jest koniec. Ostatni podjazd zrobiony na Garminie. Wieje tutaj. Jesteśmy na wysokości 725 metrów. Także całkiem wysoko. Teraz będzie nas czekać tendencja zjazdowa bardziej. Patrzę na profil mapy. To jest najwyższy punkt na trasie. 725 metrów.
Dojechaliśmy do Bremar, tutaj sobie zrobimy jakąś przerwę. Takie fajne brajdy serwują na lokalnym sklepie. Będę chciał sobie zjeść coś ciepłego. Od rana nic nie mieliśmy ciepłego. Owsiankę i jakąś może kawę, nie? Od razu jak tutaj zostaje na chwilkę. Stanie nam są 45 km. Późno będziemy, bo jest godzina 16:20. No ale zrobimy to. 2 dni. Coca-Cola, ciastko. Coca-Cola. A wcześniej było Brady i Steak Pie. Bardzo głodny tu przyjechałem. Już prawie jedzenia nie mam. Ale się najadłem teraz i jedziemy dalej. Od wiatr. To konkretnie tutaj wieje. Jakie widoki. Gdzieś tu jechałem nocą z Krzyża. Jak robiliśmy inner lub nic nie było widać. Super. 30 parę kilometrów. Ale nie tak jak patrzę. Będzie się jeszcze działo. Oglądaliśmy niestety film w Bremar z ceną spadku. Jedziemy. Już zapomniałem co to jazda, bo od 2 godzin pchaliśmy rower. Może nie od 2, ale długi odcinek. Czasowo, bo dystansowo to bardzo krótki. No nie przypuszczałem takiego na koniec odcinka. No ale trzeba to przepchać. 20 km do Bleratu. Mam nadzieję, że zaraz będzie coś lżejszego.
jesteśmy w Blair Atoll i tu już się kończy nasza przygoda. Cain Gors Outer Loop zajął nam 2 dni. Pierwszego dnia zrobiliśmy około 103 km, dzisiaj 115. Dołożyliśmy sobie trochę kilometrów, dojeżdżając do tego Loch Morlich, tam gdzie kampowaliśmy. Przepiękna trasa, bardzo warta przejechania, aczkolwiek trudna, bardzo trudna bym powiedział. Nie spodziewałem się, że takie trudności tam zastaniemy. Pierwszy dzień zdecydowanie łatwiejszy niż drugi, czyli zachodnia część jest łatwiejsza niż wschodnia, ale widokowo wszystko nagradza to ten wysiłek na tej trasie. Mieliśmy fajną pogodę przez cały czas, ani przez chwilę nie spadła kropla deszczu. No i co, jesteśmy w Blair Atoll, dojeżdżamy już do aut. Także dziękuję za oglądanie tej relacji. Zapytam się chłopaków, co sądzili o tej trasie i widzimy się w następnej relacji, albo z bikepackingu, albo z jakiegoś longa, albo po prostu z jakiegoś ultramaratonu. Także trzymajcie się, cześć. Jeszcze tylko 2 słowa od Sławka i od Krzyśka. Co myśleli o tej trasie? Trzymajcie się. Krzysztof, pierwszy. Kurde, no co tu dużo gadać. Bardzo fajnie było, naprawdę. Mega trasa, kurde, widoki, sztos. Jedna chyba z lepszych. Co tu się dzieje? Jedna chyba z lepszych, kurczę, widokowo tras, które robiliśmy, serio. Nie no, bardzo mi się podobało. Mimo że trochę było ciężej miejscami niż rzekomo miało być. Ale nie żałuję. Super. Polecam. Tak. Trasa piękna, a miejscami bardzo wymagająca. Mój pierwszy wypad offroadowy na gravelu, bikepackingowo, także chrzest bojowy przeszedłem. Jestem zadowolony, już więcej nie pojadę. No teraz czas na inner, nie? No. Właśnie, było żeby pięknie, zamknąć było pięknie. krąg, musisz zrobić wewnętrznego. No inaczej to pecha przyniesie w przyszłości. Także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, cześć.